Światowa premiera, kapela ze wsi Warszawa i studio As One Remix Fly My Dub. A w naszym studio już wspomniany gość Taj Weekes. Hi Taj, how are you? I'm good. I'm really happy to be here, man. Thanks for having me. Welcome to Strefa Dread and welcome to Poland first time. Thank you. I'm happy to be here. Did you know anything about us before? About Poland? Yeah. Or what did you know about Poland? What Poland became famous to me after I heard the stories of Lech Wałęsa. Mm-hmm. That was my introduction to Poland. But no, nothing really other than that. Mm-hmm, I see. Zapytałem Tacha, bo on jest pierwszy raz w Polsce, zapytałem go o to, co wcześniej o naszym kraju wiedział i jego jedyna wiedza dotyczyła Lecha Wałęsy, o którym słyszał wcześniej i to było jego jedyne skojarzenie, więc zupełnie przeciera nowe ścieżki. So now, tell us something about St. Lucia, where you're coming from. I was trying to read a little bit today and I read that you've got the only in the world drive-in volcano and you have no regular military force. This stuck to my mind. What else? No, we're a 238 square mile island. Very small. Yes, with a population of 178,000 people. We speak English and a French patois. French patois? Yeah, French Creole. I see. Because we were fought over 14 times between the British and the French, with the British winning out in the end. So we speak English, but we also speak the French patois. I see. Zapytałem Tacha o to, poprosiłem go o to, żeby opowiedział nam coś o St. Lucia, bo ja czytając dzisiaj o tej wyspie zapamiętałem takie informacje, które przykuły moją uwagę, że jest tam jedyny na świecie wulkan, do którego można wjechać i nie ma tam żadnego wojska. On do tego dodaje, że jest to mała wyspa, ma niecałe 200 000 mieszkańców. Część ludzi mówi tam po angielsku, część mówi w takim francuskim patois, kreolskim, ponieważ te dwa narody nawzajem odbijały od siebie tą wyspę na przestrzeni czasu. Skończyło się na Anglikach. Is that true that St. Lucia enjoys independence for quite short time? I think it was 1979 when you got full independence? We got independence in 1979 under the UWP government led by a man called Mr. Compton. So yeah, we've been independent for a little while now. Mm-hmm. Yeah. Quite short time. Yeah, well, I mean, if you really think about it, we don't really have much going on. We're only 238 square miles. We cannot compete with the big people. I see. So it's independence is something I don't really especially agree with, because I think after a big colonizer has sucked your blood completely dry, they leave you to go out on your own and take no responsibility for your growth. I see. We all have different points of view on independence, but I think if somebody has taken advantage of you for so long and you've supported them through sugar or whatever, then they need to take care of you the rest of the way. Don't just leave you on your own. But I'm not a politician and that's just my point of view. Zapytałem go o fakt niepodległości St. Lucia, bo oficjalnie mówi się, albo napisane zostało, że St. Lucia cieszy się niepodległością od 1979 roku, czyli przez stosunkowo krótki okres czasu, jednak trzeba powiedzieć. I zapytałem go o jego zdanie na ten temat. Powiedział, że to jest tak trochę, że nie wszyscy się cieszą z tej niepodległości, ponieważ z ich perspektywy wygląda to mniej więcej tak, że przez kilkaset lat byli eksploatowani przez kolonizatorów, którzy później zostawili ich zupełnie samych, tą wyeksploatowaną wyspę bez żadnej pomocy, czyli są również takie ciemne strony niepodległości. Taj, I have read that when you were young there was even a Rasta school and a Rasta newspaper in St. Lucia. Does it mean that Rasta community is strong there? It used to be strong in the 70s. The school existed there, the newspaper existed in the 70s, but it's no more. The system has been beaten on the Rastas for so long. You mean oppression? Yeah, oppression. Arresting? Mm-hmm. Yeah, they don't arrest them as much now, but they've just found other ways to beat them
economically. So no work, no jobs, because of dreadlocks. Yeah. They pretend that they're not fighting it, but they're still fighting it. So the free movement of the Rastas is always kind of curtailed, Zapytałem Tacha o to, jak silna jest załoga Rasta na St. Lucie, bo czytałem w jakimś wywiadzie z nim, że kiedy tam jeszcze mieszkał, kiedy był młody, to była tam nawet szkoła Rasta i gazeta Rasta. On powiedział, że to wszystko miało miejsce bardziej w latach 70. W chwili obecnej już nie istnieją ani szkoła, ani gazeta. Wynikało to również z opresji rządowych na Rastamanach. I oczywiście chodziło może nie aresztowania, a przynajmniej teraz nie ma takich aresztowań, ale o ekonomiczną opresję, o brak pracy dla takich ludzi, o takie prześladowanie ich, które było demotywujące, tak by trzeba było powiedzieć. When I was 13, I got a chance to be on the radio station. When you run your show on the radio, do you see that reggae music is strong on the international radios? Well, it's a yes and no. It depends on where it is. Where is the strongest? In my opinion, France. I think for what I've seen in our travels, reggae is really powerful in France. In the Caribbean, even in St. Lucia, there's more calypso on the radio, because I think sometimes it's good for people to forget their troubles and dance, because of the level of oppression. I think reggae music tends to make you think a little more, and sometimes I don't think people want to think, because when you think, you have to react, and nobody's prepared to react all the time. Powiedział w jednym z wywiadów, że kiedy miał 13 lat, to miał szansę trafić do radia, a potem prowadził swój własny show, więc zapytałem go, czy uważa, że reggae stoi mocno w świecie radiowym. Powiedział, że według niego najmocniejsze reggae'owe radio wydaje mu się być we Francji, a na St. Lucie głównie gra się calypso, bo ludzie potrzebują czasami zapomnieć o swoich problemach i zatańczyć. A jeżeli słucha się muzyki, która ma jakiś przekaz, która daje coś do myślenia, to trzeba również zareagować i nie zawsze ludziom to odpowiada. From poetry and music to Canada, studying political science. Did this education give you a knowledge to understand more of this world, and did you use it also in your songs? I don't know if school gives you more knowledge to do anything. It allows you to think sometimes, depending. The education system in high school is basically one of regurgitation. They just want you to take everything they tell you and put it out. When you move on to college, it allows you to tend to think out of the box. But all of it is still part of a system's way of guiding you to think a particular way. So I think most of what I gained was out of school. Most of your knowledge? Most of my knowledge came out from out of school. From sitting and just reasoning with people who had alternative viewpoints. But as much as college is supposed to make you think outside the box, it's still part of a system of things. So there's still a level of control within that too. Of control knowledge, you mean? Yeah. Wracając znów do historii jego życia, z pisania poezji, tworzenia muzyki, przeprowadził się do Kanady, by studiować nauki polityczne, więc zapytałem się go, czy ta wiedza zdobyta wtedy pozwoliła mu zrozumieć świat lepiej i czy wykorzystał ją w swoich piosenkach. Touch mówi, że tak nie do końca, ponieważ szkoła daje wiedzę taką, którą dopuszcza system, wiedzę kontrolowaną przez system i najwięcej według niego dowiedział się nie ze szkół, tylko po prostu z kontaktu z ludźmi, z tego, co sam zaobserwował, a nie co dały mu szkolne programy. Let your voice be as loud as your silence. Do you consider yourself a revolutionary?
People consider me a revolutionary, and I like the title. So yeah, maybe I am a revolutionary. What makes you revolutionary in your opinion? I think just kind of highlighting what people are afraid to talk about. Letting my voice be as loud as their silence makes me a revolutionary. Because I say things I think in song that people want to say, but they don't have the courage to say it. You know? And in the world that we live now, the personal has become political. So, yeah, I guess I am a revolutionary. Just by saying things from a personal standpoint. Zapytałem się Tacha, czy uważa się za rewolucjonistę. Najpierw powiedział, że to ludzie bardziej go uważają za rewolucjonistę, ale później przyznał mi rację, że i to głównie z tego powodu, że odważa się mówić o tematach, o których nie mówią inni, z takiego własnego, osobistego punktu widzenia. I read that your mother was telling you, you are unique, you need to do your thing, don't follow anybody. I really like it. And I was thinking, is it the most important factor in your music, to be unique and original? I mean, if you sound like everybody else, what's the use of you being there? I mean, I can do me better than I can do anybody else, you know? So, yeah, I think that is what I can do. Do me, you know? My mother always told me that if I ever get sidetracked by the world that I get caught up in, it's just to go inside. She said, seek the spaces in your thought to unlearn all that you have been forced. So that's what I try to do. Kolejny temat taki, w jednym z wywiadów powiedział, że jego mama powtarzała mu, żeby był oryginalny, żeby robił swoje, żeby nie naśladował nikogo. I zapytałem się go, czy to jest najważniejsza rzecz w jego muzyce, żeby być właśnie oryginalnym. I stwierdził, że najlepszy będzie wtedy, kiedy będzie po prostu sobą, a nie będzie udawał kogoś innego. I mama mówiła mu też, żeby szukał tej oryginalności w sobie, żeby nie czerpał za bardzo ze świata zewnętrznego, z tych wszystkich rzeczy, które nas rozpraszają, tylko szukał przestrzeni we własnym mózgu, we własnym rozumie, żeby grzebał w sobie i wyciągał z siebie najciekawsze rzeczy. No religion, no race, no conflict. War outside your window isn't fixed, you sing on the new album. This might be surprising for some reggae followers. Do you stay away from all religions? Religion is control. Spirituality is the way to go. You know, salvation cannot be found within four walls. Salvation is within. So why do you need religion? Na swojej nowej płycie śpiewa: bez religii, bez ras, bez konfliktów. Wojna za twoim oknem nie została zakończona. To wydaje się być trochę dziwnym stanowiskiem jak na artystę reggae, więc zapytałem się go, czy trzyma się z daleka od jakiejkolwiek religii. Powiedział mi, że religia to jest kontrola, że liczy się duchowość, a nie religia, że to jest w tym wszystkim najważniejsze. Touch, this song, Here I Stand, you are quite fed up already that everybody is putting their attention to this song, even if it's from previous album, but it's hard not to put attention to the song, which is really brave for the reggae world and touching the issue which is rather avoided by reggae musicians. I mean, I think people make it a lot braver than it is. I sang on an album about child abuse, but nobody talks about that. People keep talking about this. Maybe because someone else was singing already about child abuse before, too. Yeah, and you know, I mean, I get your point of view, but it's not unique for what I do. I sing about issues. And I sang about global warming in 2008. You know, I sang about the ganja weed. I sang about lots of things. But for some reason, this one sticks. And I think it's because the word out on the street is that reggae is homophobic. And if I did not say something, then I would be going along with the story. And I do not subscribe to that point of view.
So I sang what it is I felt needed to be said. Zapytałem go o tą piosenkę, która jest zupełnie nietypowa jak na świat reggae. No i słyszeliście mniej więcej, co powiedział, że jego piosenki dotyczą różnych tematów i to był jeden z tych tematów. Tak samo na tym albumie śpiewał o nadużyciach w stosunku do dzieci, ale więcej uwagi przyciągnęła oczywiście ta piosenka z powodu jej tematu, ponieważ większość ludzi uważa, takich ludzi z zewnątrz przynajmniej, uważa reggae za dość homofobiczne, a on nie bał się o tym powiedzieć. What was a reaction of Rastas to this song? You told me about this New York award. The Rastas, true Rastas, were with me. I think the other people were against me. But I do not understand why they were against me, because what I understood about Rasta when I was growing up, Rasta was love. So to turn around and hate somebody for their kind of love, I cannot understand that. You know, the Rasta philosophy is an I and I philosophy. I, the physical, and I, the spiritual, is one. And the Rasta speak about one love. One love means one love. It doesn't mean one love for one set of people and a different love or hate for another set of people. I don't see gay in anybody. I just see love. I just see people. And that's all the song is about, love. Ta piosenka dotyczy miłości, bo one love to jest miłość dla każdego, a nie miłość tylko do niektórych ludzi, a na przykład nienawiść do innych ludzi. I uważa, że prawdziwi rastamani, których spotkał, akceptowali zupełnie ten jego przekaz. Sidney Mills was working with you on this last album. How did you meet and how was the feeling and the chemistry between you? Sydney and I, Sydney lives in a city, New York City, and I live in New York. So we've seen each other, but we've always seen each other on the road, different festivals, and Sydney's a wonderful person. And he was always saying, you know, we got to do some work together, and our schedules would not allow. But on that last album, it worked out. So working with Sydney is incredible, because Sydney brings all the experience of everybody's ever worked with. You know, 20 years with Steel Pulse. Yeah. He had worked with LL Cool J and KRS-One and all these people. So he brings all that knowledge. And when you know somebody with all that knowledge, plus that person is a nice person, you have to give in, you know? Yeah. Zapytałem mojego gościa o współpracę z Sidneyem Millsem zespołu ze Steel Pulse, ponieważ on był współproducentem tego ostatniego albumu, nawet w tym utworze grał na basie, jak się okazało. Skąd te relacje, skąd ich związki, jaka była chemia pomiędzy nimi przy tworzeniu tej płyty? Okazało się, że oni znali się od wielu lat, ponieważ oboje mieszkają w Nowym Jorku. Spotykali się często, ale zawsze to było przy okazji jakichś koncertów, teraz nie było czasu, tylko zawsze były obiecanki, że coś razem w końcu kiedyś muszą zrobić. No i doszło do tego w końcu przy tej płycie. Touch jest bardzo zachwycony Sidneyem, po pierwsze z tego powodu, że jest wspaniałym człowiekiem i bardzo miło mu się z nim współpracuje, a po drugie, że wniósł do tej płyty całe swoje wielkie doświadczenie, wiele lat grania ze Steel Pulse, granie z takimi artystami jak KRS-One i wieloma jeszcze innymi. No i taki efekt możecie tutaj usłyszeć. Poet, artist, humanitarian. Tell us about your humanitarian activities. Well, you know, we were always giving. But in 2008, from the album Diadem, we wrote a song called The Orphan's Cry. And we were called in by somebody at the UN, Dr. White, who asked us if we could shine a little spotlight on the Caribbean. Because when people think of the Caribbean, they usually think of rum and coconut water. They don't think about the sufferings of the people in the Caribbean. So we came in, they made me the ambassador for something, I don't remember. But then we formed that charity, the Orphan Cry Outreach, and then UNICEF came and asked us to be the champion for children. And we like the idea of working with UNICEF because
UNICEF was able to open some more doors for us. Wszystko zaczęło się, bo tu zacznę może od mojego pytania, przetłumaczę, że w jego opisach biograficznych napisane jest poeta, artysta, działacz humanitarny, więc zapytałem go o te działania humanitarne, o co dokładnie chodzi. To wszystko zaczęło się od jednej z piosenek na jednym z jego poprzednich albumów w 2006 czy 2008 roku, która zwróciła uwagę kogoś z Narodów Zjednoczonych, zaproponowano mu rolę takiego humanitarnego ambasadora na Karaibach, bo cały świat kojarzył na Karaiby głównie z kokosami czy z mlekiem kokosowym, a niewielu kojarzyło to również z cierpieniem. I później w całość tych rzeczy zaangażował się również UNICEF i zaczęły się wspólne działania. So what are the activities you are doing for Caribbean? Well, what we do is we try to take care of underprivileged and at-risk children in the Caribbean. So we've been to Trinidad and Dominica. We do some work in Haiti. But basically, we try to make life a little easier for children. This year we had a really wonderful victory in that we finally got, after 4 years of fighting, we got corporal punishment abolished in all schools in St. Lucia. What kind of abolish? Corporal punishment. That's where they used to beat kids in school. I see. We got that abolished in schools because we've been working on it for 4 years. So that was a major victory for us, you know. But we bring, late last year, we brought down 513 bicycles to give to the kids so they can ride around. Because St. Lucia has one of the highest rates of diabetes per capita in the world. So if we give the kids the bikes and get them to live a less sedentary lifestyle. Yeah, to make them more active. Yes, yes. So we give soccer scholarships, so the football, so the kids can go to school in America. We have a domestic abuse program to help women who are abused. And we do a spare neuter program where we bring vets down to fix the dogs, because we have a lot of stray dogs on island, you know. So that's part of some of the things we do. Yeah. Dużo takich pól aktywności, jeżeli chodzi o szczegóły, bo to jest działalność głównie polegająca na wspieraniu dzieci na Karaibach, szczególnie biednych dzieci, i do wielkich sukcesów swoich Touch zalicza walkę z sukcesem o zabronienie bicia dzieci w szkołach, ale oprócz tego są jeszcze inne programy, takie na przykład jak dostarczanie rowerów do St. Lucia, gdzie jest bardzo wysoki procent diabetyków, którzy potrzebują ruchu, i te rowery powodują, że dzieciaki mają ruchu więcej, no bo mają na czym jeździć. Oprócz tego są również różnego rodzaju stypendia, na przykład piłkarskie dla dzieciaków stamtąd, żeby wyjeżdżały do Stanów i ćwiczyły piłkę nożną, i takie generalnie, jak słyszycie, same pozytywne działania związane ze wspieraniem lokalnych społeczności. Teraz jeszcze ostatnie pytanie. The new single, Touch 1.5 is still alive. Could you comment on this song and the people who are in? Ostatnie pytanie moje o jego najnowszy singiel. The song is about global warming. In 2016, I was asked to sing on a song called 1.5 is alive. And what basically this is about is, if the global temperatures rise above 1.5 degrees, the entire world would be in a different place. But for us in the Caribbean, it will be absolutely disastrous, because we live on an island surrounded by water. Flooded. If the water rises, we flood out. W 2016 roku poproszono go o zaśpiewanie piosenki dotyczącej problemu 1,5 stopnia Celsjusza, bo do tego się to odnosi. I wiadomo, że jeżeli przekroczymy ten próg, to świat już będzie zupełnie inny, ale bardzo tragiczne to będzie dla Karaibów, które po prostu zostaną wtedy zalane przez ocean. Okay, Touch, thank you for this conversation, and we are looking forward to hear you in the other studio. Thank you very much for having us. Panie i panowie, to jest ten singiel. Teraz jeszcze przez chwilę, już za chwileczkę koncert, a gdzieś pewno przed północą ogłoszę, komu kopię tego singielka przyznajemy. Moim gościem był Taj Weekes.